Siemanko, jeśli chodzi o dzisiejszy film, no to będziecie mieli takie małe zadanie, szczególnie tyczy się to właścicieli Passatów. Po prostu odpowiedzcie na pytanie, czy najnowszy Passat to wciąż prawdziwy Passat? Ja zajrzałem w dowód rejestracyjny, by to sprawdzić i wiecie, co się okazuje? Że jest to prawdziwy Passat. Prawdziwy Volkswagen Passat B9 z 2.0 TDI pod maską, wersja biznes. I w dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem oraz później skoczymy na próbę autostradową. No kurczę, Volkswagen Passat, więc ten test jest mega, no straszliwie ważny. Kurczę, aż ciężko mi się mówi, że jest to Passat, jest to bardziej taka pasta. Kawał samochodu, prawie 5 metrów, no dokładniej 491 cm. B9 występuje tylko w nadwoziu kombi. Podstawowy pastuszek B9 zaczyna się według konfiguratora od 171 000 złotych. Tutaj mamy wersję biznes, także no już taka nawet rozsądna. Ogólnie Passat ma całkiem bogate podstawowe wyposażenie. Passat B9 w wersji biznes 2.0 TDI pod maską 150-konnym zaczyna się jakoś od 197 000 złotych. Ten egzemplarz w konfiguratorze został dosłownie delikatnie dziabnięty. Jego cena to 210 810 zł. I tak, kolor. Tutaj został doposażony wozik właśnie w ten zielony lakier Maripost Metallic za 3480 zł. Felgi trzeba było dopłacić 2800 zł prawie. 17-calowe kawał oponiska tutaj mamy. 215/55, ale jak na co dzień chcemy jeździć takim Passatem, myślę, że dobrze nam się będzie jeździło, bardziej komfortowo, standardowo. Tutaj mamy, proszę Państwa, 16 cali. I jeszcze tutaj wyposażenie dodatkowe, pakiet podróżny, 1220 zł, no to gniazdo 230V, siatka do mocowania w bagażniku, wyjmowana podłoga bagażnika. I jeszcze dodatkowo pakiet komfort z alarmem, pakiecik za 6230 zł, no to alarm, osłona bagażnika przesuwana elektrycznie, funkcja pamięci dla asystenta parkowania, bezdotykowe otwieranie, zamykanie bagażnika, rolety z tyłu i pełen keyless, także dostęp bezkluczykowy. W standardzie jest taki połowiczny, że wchodzimy do środka, no i odpalamy sobie samochód bez kluczyka, no z zewnątrz już musimy przycisnąć, no tutaj już nic nie trzeba. Jest właściwie tak jak w Renault'ze. Podchodzimy, no i auto po prostu nam się otwiera, czy też odejdziemy, no to zamyka. No trochę to jest, ponad 200 stóweczki, ale tutaj Volkswagen, jak tak wejdzie się w konfigurator, możecie wejść sobie w konfigurator i się pobawić, bardzo nas jakby zachęca do tego, by takie auto wziąć sobie w leasingu, w najmie, czy po prostu w jakimś finansowaniu. Konfigurujemy samochód i po prostu wyświetla nam się wysokość raty, a cena jest taka malutka, że na przykład, nie wiem, tam ileś tam tysięcy złotych rata, no i a tutaj cena obok tam 297 na przykład tysięcy złotych. Takie 3 stóweczki, myślę, że jest to realne skonfigurować sobie Passata. Nie no, ale tutaj jest rozsądniej. Jeśli mowa o wyposażeniu tak jeszcze, no to Passaciki B9 tylko występują ze skrzynią automatyczną, 7-stopniowym i 6-stopniowym DSG w niektórych wersjach. Manuala, czyli pełnej kontroli nad procesem, który odbywa się pod maską, no nie będziemy mieli, także no to jest takie, kurczę, czy to jest wciąż prawdziwy Passat, to jest pytanie. Bazowo mamy tutaj reflektory LEDowe, te chromy tutaj występują w wersji biznes, w podstawie ich nie ma. Proszę, lampy wyglądają w ten sposób, no w tej kamerze ładnie, myślę, wszystko widać dokładnie. W takich bogatszych wersjach no nawet chyba tutaj ta listwa jest podświetlana, proszę bardzo, emblemat, ładnie to wygląda, tak wystaje po prostu. I tutaj proszę, zejdźmy w dół, radar. Pas tu w standardzie ma tempomat aktywny, nawet w najbiedniejszej wersji, trzymanie w pasie ruchu. Tutaj, jak mamy wersję biznes, no to jest nawet Travel Assist, czyli taka półautonomiczna jazda już. Wlot przy emblemacie z lewej i z prawej strony jest prawdziwy, tutaj na dole również prawdziwy, tutaj prawdziwe, no tak kurczę pod tym względem, hashtag szczerość jak najbardziej. Wiecie, ja ten samochód omówię tak, jaki on po prostu jest, jakie są moje wrażenia. Pochodzi on z prywatnych rąk, nie jest na sprzedaż. Chromiska, wersja biznes, no to tutaj nawet relingi są chromowane. Już to aluminiowe chyba nawet, zimniutkie, solidne. Tak powiem wam, ładnie wykonany nawet jest ten samochód. Całkiem starannie, porządnie, jeśli chodzi nawet o szczeliny, o, nie wiem, że ten samochód na przykład jest symetryczny. Tutaj takie owiewki aerodynamiczne. Niby jedna taka wielka lampa przez całą szerokość, ale nie jestem pewny, czy tutaj się pali ten light bar taki, wiecie co, włączę, ale to już dziwny taki włącznik jest, proszę bardzo, postawię tutaj ambientę, no tutaj po bokach się palą, nie wiem, chyba w lepszej wersji, no to jest po prostu inne jest oświetlenie, to jest bazowe oświetlenie, także
I tak okej wygląda. Końcówek układu wydechowego ja tutaj nie widzę. Jest pewnie pod spodem, no ale nie ma przynajmniej żadnych takich fejków. Wszystko estetycznie, wszystko poprawnie, ale tak szczerze, moim zdaniem, wiecie co? Kurczę, nie wiem, ja miałem Passata B5, no to dramat, ale B8, no to mi się bardzo już podobała. Bardzo fajny samochód, nawet wizualnie, chociaż niektóre osoby pisały, że jest po prostu taki normalny, nijaki, no to kurczę, co powiecie o B9? No według mnie właśnie to ona jest taka już troszeczkę za bardzo nijaka. Wszystko wydaje się ok, proporcje i tak dalej, ale według mnie, gdyby Passat B9 był człowiekiem, byłby on podobny zupełnie do nikogo po prostu. Jakby ściągnąć tej znaczki, to czy to taki, czy to Kia może jakaś, czy to jakiś Koreaniec, może jakiś nowy gnojek z Chin, który pojawił się w Europie. Z tyłu też bez znaczka, no cholera wie, czy to może jakaś Toyota by była, czy coś takiego. No nowy design Volkswagena jest po prostu jakiś taki troszeczkę mdły według mnie, czy to Tiguan, czy Passat B9. Taka po prostu nowa stylistyka nowych wagów. Rozpoczęła się ona bodajże od modeli ID3, ID4 i ID5 i po prostu z nich cechy stylistyczne zostały no jakby zapodane w modele spalinowe. Dobra, się tu spłakałem, ale wiecie jak jest. Może się do tego wszystkiego przyzwyczaimy. Zawsze jest tak, gdy jakieś nowe auto wchodzi na rynek, to bo to kiedyś to było i wiecie, teraz to już nie ma nic czasów. Ale uwierzcie mi, jak ten Passat będzie miał 10, 15, 20 lat, będzie on w Polsce uwielbiany. Elektryczna klapa i bagażnik prawie 700 litrów pojemności. Ogólnie taki Passat to po prostu Skoda Superb. Tak jest, Passat to Skoda Superb. Kiedyś już tak było, że Superb trójeczka czy Passat B8 były spokrewnione, ale tutaj jest to wszystko jeszcze bardziej jakby zaawansowane. Dlaczego ja to tak tutaj ochoczo wyciągam? Aby wam to na przykład pokazać tutaj, proszę, znaczek Skody. No to taka simply cleverowa przegródka bagażnika. Otwieramy, co tutaj jest, zobaczcie ile tutaj jest miejsca. Szkoda, że nie ma koła zapasowego, ale myślę, że jakieś by tutaj się zmieściło. Kanapa z tyłu oczywiście składana, podświetlenie, haczyki. Po tej stronie wejście 12V, proszę bardzo, cyk, cyk. Tutaj jeszcze coś jest. No, na bagażnik tutaj nie można narzekać, ale teraz patrzcie. Tutaj jest taki kod QR. Aktualnie Passat jest jeszcze bardziej skodowaty. No to patrzcie na to. Ja pierniczę, normalnie do Skody. Wprawdzie Passat Trunk, ale na stronie Skody. Niestety nie wiem, co tutaj mi tak pika, ale zamknę. Roleta tutaj elektrycznie się nam zasunie zaraz. A nie, jednak nie elektrycznie. Nie wiem, może ją trzeba ząbek do przodu przesunąć, a nieważne. Wchodzimy do tyłu, dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Bardzo ładny, ale tylnymi drzwiami troszeczkę tutaj trzeba mocniej jakby trzasnąć. Przednie na przykład chodzą delikatniej. Jest troszeczkę inny dźwięk, ale po prostu to jest wszystko delikatniejsze. Nie przejmujemy się tym w Audi A6 C8. Wszystkimi drzwiami troszeczkę mocniej trzeba uderzyć. No tak jest. Tam trzeba trzasnąć. Za to jest system soft open. Ale to takie, no Passacik dzisiaj. Passat, roletki. I to, jak się dowiedziałem, jest bazowa tapicerka. Taka szara, tutaj skórka. Wprawdzie to jest pewnie ekoskóra. Takie dekorki. O, z bliska. Proszę. Tutaj wnęka jest miękka. Tutaj jest miękko, niby takie przyszycie. Jest to wytłoczone, ale to udaje przyszycie. Wygląda to ładnie i dopiero tutaj na dole ta część jest twarda. No właśnie za wyjątkiem tutaj wnęki. Kanapa, proszę. Ładnie. Naprawdę ładnie. Alkantarka z taką eko skórką. Biała lamóweczka, biała nić. W takim Passacie Biznes są 3 tapicerki do wyboru. Czarna, beżowa i właśnie szara. A ilość miejsca z tyłu naprawdę nikt tutaj nie będzie narzekał. Zobaczcie, ile mam miejsca tutaj nad głową. Nawet jak się wyprostuje, zagłóweczek ustawiony. Ile tutaj miejsca jeszcze na nogi. Nie dotykam fotela. 198 cm wzrostu. Przedni fotel wyregulowany jest pode mnie. Taki widok ma pasażer z tyłu. Jest tutaj pełno miejsca i wyobraźcie sobie, jakby to jechały, no nie wiem, 4 osoby po 185 cm wzrostu, no to naprawdę by tutaj mogły się nawet też trochę poganiać. Tutaj mamy też takie kieszonki, tutaj jedna większa. B9 w standardzie ma dwustrefową automatyczną klimatyzację, jednak tutaj mamy 3 strefy w wersji Biznes, o ile wiem. Kulturka, można latać Passatem, ja bym tutaj mógł jechać, jako oczywiście wiecie, jak to się jeździ Passatem TDI. Wsiadamy i przez 6000 km nie wysiadamy, na raz ciśniemy. Podłokietnik mięciutki z uchwytami i przestrzeń pasażerska z przodu.
Kurczę, sytuacja wewnątrz jest podobna jak na zewnątrz. Niby wszystko jest ok, poprawnie i tak dalej, ale jakoś tak mało, mega mało volkswagenowsko. Nowy trend projektowania Volkswagenów jest po prostu taki jakiś mało volkswageniasty. Kierownica jest bardzo za to volkswagenowska. No to jest taki element, że widać, że tutaj będzie Passacior, czy po prostu Volkswagen. Boczek drzwiowy z przodu, taka sama sytuacja jak z tyłu. Tutaj jest miękko, te same dekory oczywiście, szycie, lamówka, miękko. No i tutaj dół jest twardy. Audio jest tutaj podstawowe, ale gra wystarczająco ok, jak sobie je wyregulujemy. Proszę bardzo, pochylenie, mamy tutaj elektrycznie, mamy tutaj masaż nawet, taki prosty, ale jest masażyk. Na lędźwia, proszę, Ergo Active. Przejedziemy 6000 km pasatem na raz i wysiądziemy i będziemy mogli iść na siłownię, będziemy tak wypoczęci. Kołyska. Teraz powiem wam coś mega ciekawego. Nie ma tutaj podgrzewanych foteli. Znaczy w zasadzie to są, ale nieaktywne. Maty w fotelach do podgrzewania są poprowadzone, ale no musielibyśmy 1850 zł dopłacić tutaj, żeby sobie aktywować podgrzewanie foteli. Albo jest jeszcze jedna mega opcja, gwarantuję, że ona wam się strasznie spodoba. Możemy mieć podgrzewane fotele, uwaga, na abonament. Tak jest, na abonament. Miesięcznie ileś tam sobie płacimy, mamy podgrzewane fotele. A niby praktyczny, obszerny samochód, 2.0 TDI pod maską, ale te skodowskie smaczki, czy też na przykład taki abonamencik, czy Passat B9 jest wciąż takim prawdziwym Passatem. No wnętrze fajnie wygląda, tak nowocześnie, jest duży ekran po środku, no już tutaj mamy tableciki. Tutaj się odpala Passaciora, proszę bardzo. Tutaj mamy takie dwie roletki, a Passat tu się spaczkał, bo jest zimno. Tak, tutaj z przodu mieści się prawie 2-metrowy petrolhead. Pozycja za kierownicą, ogólnie wolałbym, żeby tą kierowniczkę troszkę do siebie można było bardziej wysunąć, ale jest wszystko ok, siedzi się trochę wysoko. Jest ok, takie twardawe trochę fotele, no ale skoro Ergo, no to widocznie takie muszą być. MQB Evo, niby 2.0 TDI pod maską, jakieś tak technicznie wydawałoby się, że to wszystko jest podobnie jak w B8, a tak naprawdę, no to gdy tak na to patrzymy, to jest rewolucja po prostu. Zobaczcie, to jest tutaj gałęcjusz, o, D, S, R, IP, jak w Tesli, albo w Mercedesie, albo bardziej takie ucho, no to w elektrycznych Volkswagenach chyba po raz pierwszy się pojawiło. Tunel jest prosty, tutaj uchwyty na kubki, ładowarka indukcyjna, 2 wejścia USB-C. Tutaj taki dekorek, raczej jest to plastikowe, to też chyba na jakiegoś smartfona, czy na kluczyk nawet, nie wiem. Podłokietnik miękki, troszkę tak jak guma to jest w dotyku, spoko. No i tutaj proszę, takie kolejne Simply Clever. Tutaj pod spodem głęboki, dość miękki na dole schowek. Deska rozdzielcza. Tu jest miękka, też mamy te fejkowe przyszycie, ale dobrze to ogólnie wygląda. Tutaj taki dość duży panel, duży dekor. Jeszcze większy ekran. Ekran jest tutaj naprawdę olbrzymi po środku. No i tutaj kolejny liczniki LCD. Zobaczcie, ten dekor jakby idzie nam przez całą szerokość, ale jakby nie patrzeć, góra deski miękka, tutaj jest miękko i tutaj dopiero już będzie twardo. Na tunelu, tutaj po bokach na przykład jest miękko. Z wykonaniem tego wnętrza wszystko jest w zasadzie ok. Nie trzeszczy ono. Jest ok. Spasowane, no tutaj może delikatnie, tak, ale to już złośliwy. Kierownica. No i tutaj super, że Volkswagen zrobił fizyczne, normalne przyciski. Kierownica jest bardzo, bardzo ładna. Jakby ewolucja poprzednich kierownic Volkswagena. Proszę tutaj takie, o, tak to wygląda. Manetki. Kurczę, tutaj się włącza wycieraczki. Tutaj u góry tylną, no ale też tutaj do świateł długich. Asystent świateł długich jest. Kierunkowskazy, wiadomo. No to jest troszeczkę takie inne, ale generalnie możemy się do tego przyzwyczaić i tutaj będzie to wszystko intuicyjne. Jeśli jesteśmy już przy kierownicy, no to może czas spojrzeć na zegary. Proszę bardzo. O, tutaj sobie wybieramy na przykład w tą stronę. No to proszę, z tej strony możemy sobie coś wybrać, co nam ma pokazywać. Teraz w drugą stronę. I tutaj. I po środku, no to komputer pokładowy czy mapka. O, proszę bardzo. I gdy wciśniemy View, no to jeszcze jest coś takiego.
to akurat tak średnio wygląda. Lepiej już mieć te okrągłe, tradycyjne, takie bardziej tarcze. I system multimedialny. No tutaj już jest bardzo mało fizycznych przycisków. Praktycznie w ogóle nie ma. No tutaj to jest fizyczne. Po prostu pewnie było wymagane poprzez homologację i tak dalej, ale tutaj panel do sterowania klimatyzacją, no to tutaj temperaturka, tutaj audio, masaże, proszę bardzo, klepanie lędźwi, klepańsko, proszę Państwa, klima, no tutaj są takie skróty jakby wszędzie, klimatyzacja wyłączona, no to żeby już wiecie, do pomiarów, takie feature'ki, system ESP, start stop, tutaj jest skrót do wyłączania i włączania start stopu, widzę, no i to jest tego naprawdę masa. Nawet fajnie to wszystko chodzi, fajna jest reakcja tego ekranu, to jest taki główny nasz ekran i jeszcze tutaj, gdy wciśniemy, jest menu. W standardzie takim Passacie jest Android Auto, czy tam Apple CarPlay, tutaj w wersji Business już jest normalna nawigacja. Kurczę, w tym Passacie B8 tak bardziej tradycyjnie było, jakoś bardziej mi się chyba troszkę podobało, ale tutaj chyba jakościowo jest lepiej za to. No i trzeba przyznać, jest tutaj też trochę więcej wszystkich tych funkcji. Dobra, zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Tak jak mówiłem, ciężko tutaj się tak w zasadzie przyczepić do czegoś. No jak ktoś lubi fizyczne przyciski, no to będzie miał tutaj pewne wątpliwości, ale jak się przyzwyczajamy do tego, to będzie nam się to obsługiwało. Myślę, że w miarę ok. 2.0 TDI, 150 koni mechanicznych, 360 Nm, 7-stopniowa automatyczna dwusprzęgłowa skrzynia biegów DSG oczywiście. B9 jest większa od B8, jest bardziej obszerna, ale też, kurczę, no troszeczkę cięższa. W takiej konfiguracji waży prawie 1700 kg, także ten silnik ma tutaj co robić. Nawet zużycie paliwa, no jak tak się przejechałem i tak rozmawiałem z właścicielem, no to tutaj jest troszeczkę wyższy niż w B8. Tak ciężej jest dojść ze zużyciem na przykład do 3 litrów, żeby trójeczkę z przodu zobaczyć. W B8 raczej nie było większego problemu. I jeszcze osiągi, maska oczywiście na amortyzatorkach. 150 koni, prawie 1700 kg masa, napęd naprzód, ale szybka skrzynia biegów, dużo momentu. Producent deklaruje, iż pierwszą setkę powinniśmy tutaj osiągnąć w 9,3 sekundy. A prędkość maksymalna? No nie wiem jak tutaj jest z powierzchnią czołową, ale współczynnik oporu powietrza jest tutaj lepszy, wynosi 0,25 CX, 223 km/h i mam nadzieję, że nie jest to kagańczyk. Niedawno była próba autostradowa Passatem B8 2.0 TDI, 150 koni mechanicznych, ale wtedy był fajny, mały ruch, no i bujnęliśmy się jakoś do ponad 240 km/h licznikowych, także bardzo ładnie. No zobaczymy jak będzie w tym przypadku. Sam czego sobie nie robimy, no bo 4-cylindrowy dieselek, no to co. Dobra, jesteśmy na miejscu. Jest troszeczkę mgliście. No i palimy maszynę. No i tutaj sprawdziłem sobie zużycie paliwa. Z tego parkingu co nagrywałem, tutaj za przejście graniczne w Kołbaskowie, pierwszy zjazd, 34 km i 6,2 litra. Kurczę, tak powiedziałem o tym zużyciu paliwa. A ono jest całkiem spoko. No na początku jechałem sobie chwilę po mieście, potem 110, 140 i tutaj po Niemczech 140, 180. Szósteczka na setkę? Jest ok, myślę. No i dobra, kasujemy zużycie paliwa. Bardzo łatwo się to robi, proszę bardzo. Tak jak powinno być w Volkswagenie. Ja pierniczę, tutaj chciałem sobie... Dobra. S. Kontroli trakcji nie wyłączamy. 1700 kg prawie, a 8,9 do setki niecałe, zamiast deklarowanych 9,3. Bardzo ładny wynik, ale czuć, że ten samochód fajnie się zbiera, ma bezpieczną procedurę startową dość, klimatyzacja jest wyłączona, bezpieczną w sensie B8 raczej tak zrywały ostro trakcję, a tutaj jest taki delikatny start, bardzo fajnie. Pochwalę, kurczę, Passata, a co? No i dobra. Myślę, że tutaj takie porządkowe 100-200. Ale szczerze, czy 4, czy 3000 obrotów, to podobnie ten samochód idzie. Wiatr dzisiaj jest raczej mały. No, widoczność powiedzmy taka, no, jeszcze znośna przy tej prędkości. Zobaczymy jak będzie przy wyższej. Czy
tu będzie pod ten 100-200 zmierzone, teraz jest pod górę, oj to ciężej. Średnie zużycie paliwa 18, ale spada, mimo iż cisnę do tego 17,5, 17,4. Jezu. Nie, dobra. Tu jest za ostro pod górę ciągle. Dobra, muszę tutaj zwolnić, bo jest za ostra mgła. Musi się troszeczkę rozpogodzić. Nie no, kurczę, jest trochę za ostra mgła. Proszę Państwa. Jeśli chodzi o komfort jazdy, zawieszenie jest dość ciche. Wyciszenie myślę, że jest zbliżone do Passata B8. Fotele takie trochę sztywne. Bardziej bym się spodziewał po Passacie takich poduszeczek, ale nie. Ale Ergo Active hashtag, no to muszą być ok. No ja tutaj nie mogę dyskutować, czy są ok, czy nie. Po prostu są ok, wyliczone. Patrzcie, odpuściłem do 170 mniej więcej. No to już średnie zużycie paliwa 11,9. Kurczę, będę musiał depnąć, ale przez mgłę tu mi spada zużycie paliwa. No dobra, tutaj takie depnięcie. Jak na razie było 199, ale potem zmierzymy 100-200. Przynajmniej postaramy się. Kurczę, oby tej mgły takiej nie było. No teraz troszeczkę się poluzowało. Wjeżdżamy na odcinek specjalny, jest troszeczkę pod górkę. Dobra, odpuszczę. Niech sobie 7 bieg wbije. 3000 obrotów mamy tutaj przy ponad 200 km na godzinę. Prawy pas, bo zawsze może ktoś być szybszy. Przy 210 3000 obrotów. Jezu. O, i tutaj troszeczkę mniej mgły, nawet słoneczko wychodzi. Dobra. 217 18. No 219 przez moment było i teraz z górki już na 7 biegu, prawy pas. Dobra, prawie 240 licznikowe i 230 według GPS-u. Jakie wyprzedzanie, Golfik, trójeczka, kurczę. Dobrze, trochę dojechany, ale dobrze. I tutaj sobie zwolnimy. Zawrócimy i depniemy jeszcze raz. Ale do zawrotki sprawdzimy sobie prędkości obrotowe. Dałem już sobie tutaj na D, za ucho. Tak jak nauczyciele kiedyś. Teraz to by nie to do więzienia chyba by poszedł nauczyciel. Ale kiedyś tak było, że normalnie ucznia za ucho taki złapał i wiózł do dyrektora. Kurczę, na taczce. Nie no, żartuję, proszę Państwa. Kultura. 140 km na godzinę. No to mamy 2028 obrotów. Zwalniamy do 120. Ale mgliście, no nie. Na szmyln jest tak najlepiej. 120 no to już jest 1000 gdzieś 781 i 100 Eco Driving, najwyższy bieg, dobiłem sobie. 100 to 1483. No i dobra, wiecie co, jeśli chodzi o charakterystykę pracy skrzyni biegów, w B9 jest tak jak w B8 po softie skrzyni, po TCU. Po prostu ona takie troszeczkę wyższe obroty trzyma. Najniżej jak się da, no to tak 1300 obrotów. A wiem, że w starszym Passacie to nawet niżej potrafiła skrzynia utrzymywać silnik. No ale tak tutaj jest. No średnie zużycie jak na razie 10,6. Ej, ale patrząc tak z tej perspektywy, z oczu kierowcy, tak Passacior B9, no tak okazale to wszystko wygląda, trzeba przyznać. Taki kawał samochodziska. O kurczę, ten ekran ja pierniczy. W mojej Tesli Model 3 no tak troszeczkę jest większy, ale już tak niewiele. Zjeżdżamy, ale tutaj na zawrotce jest najgorsza mgła. No to tutaj, no to naprawdę już ojej, szybki sound check. Nie wiem po co, ale zrobimy.
Nawet na S za ucho. Decha. No. Kurczę, najlepiej ten silnik się czuje tutaj w takich prędkościach obrotowych typu, nie wiem, 2,5, 3 i 300, coś takiego. No fajnie tak ciągnie. A później no to już ewidentnie, no tak jak to diesle, no to puchnie na wyższych obrotach, ale tak tutaj to naprawdę między 3 a 4 tysiące to praktycznie bez różnicy, no później no to już tak, jeśli mowa o prowadzeniu, no dzisiaj ostro tutaj nie chcę próbować nawet, bo jest ślisko, ale jest tutaj trochę bujana. Auto też waży 1700 prawie kilo, oponki 215, no to po prostu siła nas tutaj wyrzuca z zakrętu na zewnątrz chętnie. No jest bujana taka, no jest. Dobra, ja zobaczę, czy tutaj 100-200 zrobimy. Na razie na pewno nie. Ja tutaj sobie już tryb S. Kurczę, na tego gałęcjusza tutaj ciągle patrzę i szukam. Nie no, tutaj nie mierzę 100-200. Trzeba odczekać. Dobra, tutaj powiedzmy będzie troszeczkę lepiej. A damy przy 4000. Nawet lepszy będzie czas 100-200. Dobra. Nie, ja nie mogę. Jest troszeczkę za ostra mgła. Później trzeba będzie sprawdzić te 100-200. Widzicie, kurczę? Czasami trzeba powiedzieć nie. To specjaliści, eksperci działu komentarzy na Facebooku myślą, że w każdych warunkach ja tutaj cisnę na maksa, nawet jak warunki są złe i tak dalej, ale to coś nie wiem, nie wiem, ostatnio w mediach społecznościowych jakoś wielu gamoni pełza tu i tam. A few moments later. Dobra, dajmy się wyprzedzić Skodzie. Kurde, trochę za późno. Będzie tu troszeczkę, myślę, będzie z górki lekko, ale dobra, to for fun. Z minus 1%, minus 0,8% myślę z góry. Teraz Skoda myśli, co tutaj ten Passat robi. Ważne testy, proszę Państwa. Dobra, prawy pas. No będzie 100-200 czy nie będzie? Będzie raczej. O, kilkaset metrów widzę, co jest przede mną. No, minus 1,2%. To tak 33,97. A tak po 40 sekund myślę, żeby było na równym 100-200. Może troszeczkę więcej. Szczerze nie wiem, czy tutaj się jeszcze bujniemy. Zobaczymy. No nie, proszę Państwa, ja takie 180 w cyklu Wiotkiego Kazia sobie jechałem. No nie, 10,4 z próby autostradowej, średnie zużycie paliwa. No i dobra, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Próba autostradowa jak najbardziej pomyślnie, no bo 230 km na godzinę według GPS-u. Mam nadzieję, że ten samochód Wam się niesamowicie podobał. Było to coś niesamowitego, było to coś niesamowicie ważnego. I co, czy Passat B9 to jeszcze ten prawdziwy Passat, czy może już nie? Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.